Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy pączki jogurtowe z marmoladą. Musimy najpierw zrobić ciasto, do którego potrzebujemy 350 g mąki pszennej tortowej, 200 g jogurtu naturalnego, 1 jajka, 2 łyżeczek cukru waniliowego, 2 łyżek cukru, 2 łyżek oleju rzepakowego, pół łyżeczki soli i 1 łyżeczki proszku do pieczenia. A dodatkowo będziemy potrzebowali 1 białko jajka, marmoladę różaną lub inną i 1,5 litra oleju rzepakowego do smażenia. Bierzemy sobie miskę, do której dajemy 1 jajko, pół łyżeczki soli, 2 łyżki cukru i 2 łyżeczki cukru waniliowego i trzepaczką łączymy składniki ze sobą. Następnie dodajemy 200 g jogurtu naturalnego i nadal trzepaczką łączymy składniki ze sobą. Jeszcze 2 łyżki oleju rzepakowego. Mieszamy. Następnie odkładamy trzepaczkę i dosypujemy 350 g mąki pszennej tortowej. Jeszcze dodajemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i już łyżką, na przykład drewnianą, będziemy wszystko mieszać. Po wstępnym wymieszaniu składników łyżką przechodzimy już do ręcznego wyrabiania ciasta. A następnie obsypując mąką przekładamy ciasto na stolnicę i przykrywając na przykład miską zostawiamy na 15 minut, żeby ciasto odpoczęło. Po tym czasie odsłaniamy ciasto, obsypujemy ponownie stolnicę mąką i będziemy ciasto rozwałkowywać. Ciasto rozwałkowujemy na taki prostokąt. Najpierw wyrównajmy sobie boki prostokątu. Ciasta nie wyrzucamy, później jeszcze je wykorzystamy. I nasz prostokąt ma około 33 cm na 40 cm. Będziemy go teraz dzielić na 4 paski po krótszym boku. A następnie na 2 paski będziemy nakładać marmoladę. Myśmy użyli różanej, Państwo mogą użyć takiej, jakiej Państwo lubią. Mniej więcej odmierzyliśmy sobie odstępy. Marmolada nałożona. Wobec tego białkiem jajka będziemy teraz smarować boki wzdłuż i wszerz tych 2 prostokątów, gdzie jest marmolada, również przestrzenie między marmoladą. A chodzi o to, żeby później przy sklejaniu to ciasto się skleiło do siebie. Jeden prostokąt, drugi prostokąt. Ok, teraz te 2 paski, gdzie nie ma marmolady, będziemy przykrywać. Jak Państwo widzą, pasek poniżej z tą marmoladą. układać na marmoladzie i pomiędzy, dopasowywać.
i paluszkami przyklepujemy miejsca, gdzie obsmarowaliśmy białkiem paski. One się powinny tam skleić nam. Dookoła, jak również przestrzenie pomiędzy. Pierwszy pasek zrobiony, teraz drugi. Jak Państwo widzą, ciasto ładnie odchodzi od stolnicy. Paski przygotowane, wobec tego musimy uformować już konkretnie kształt pączków, czyli tniemy na rąby. Można również na prostokąty. W ten sposób powstało nam 8 rąbów, czyli 8 pączków, które przekładamy na przykład na deskę obsypaną mąką. One też łatwo odchodzą od stolnicy. A pamiętają Państwo, że zostało nam ciasto z odkrajania i sformowania i teraz jeszcze możemy sobie również je rozwałkować i przygotować. W naszym przypadku powstały jeszcze 2 kolejne rąby, czyli 2 kolejne pączki. W międzyczasie rozgrzewaliśmy olej do 175 stopni Celsjusza i wsadzamy do gorącego oleju po jednym pączku. Tak u nas garnek pozwalał na to. Pączek u nas upiekł się około 4 minut. Czas pieczenia zależy głównie od temperatury oleju, ale i też od ilości pączków w garnku. Podczas pieczenia nie czekajmy z przewracaniem pączków, aż on upiecze się z jednej strony, tylko obracajmy go kilka razy, żeby równomiernie napompował się z każdej strony. Tym Państwu, którzy nie mają termometru, podpowiem, jak sprawdzić, czy temperatura oleju jest już odpowiednia. Do oleju wrzucamy malutki kawałek chleba bez skórki i liczymy do 16. Jeżeli chleb zarumieni się na złoty kolor, to znaczy, że temperatura oleju jest dobra do smażenia. Jeżeli zarumieni się szybciej nasz chlebek, temperatura jest za wysoka, a jeżeli po 16 sekundach chlebek nie zarumieni się na złoty kolor, no to temperatura jest za niska. Usmażone wyjmujemy łyżką cecakową, odsączamy na ręcznikach papierowych i zostawiamy do wystudzenia. Studziliśmy akurat w naszym przypadku na kratce, a po wystudzeniu przygotowaliśmy lukier. Lukier przygotowaliśmy z podanych składników, czyli z 3 łyżek cukru pudru, 2 łyżek wody oraz potrzebowaliśmy jeszcze 100 g wiórków kokosowych do posypania. Lukier myśmy przygotowali dosyć luźny. U nas chodziło o to, żeby obsmarować pączki, żeby miały wiórki kokosowe do czego się przykleić. Jeżeli Państwo chcą, lukier mogą Państwo oczywiście przygotować gęstszy, taki, żeby był bardziej widoczny na tych pączkach. A my, tak jak mówię, podanym lukrem obsmarowaliśmy pączki i będziemy obtaczać je w wiórkach kokosowych. Jeden pączek przygotowany, jeszcze kilka.
Wszystkie są już obsypane wiórkami kokosowymi. Są rewelacyjne w smaku, bardzo świeżutkie, bardzo domowe i takim kolorowym akcentem żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.